przyjechali tylko ci, którzy naprawdę chcieli coś poćwiczyć. Super zabawa umite. To jest jednak takie coś, co musi być wykonywane, a ludzie o tym zapominają bardzo często. Potrenowałem z najlepszymi tutaj w Polsce. A jak wygląda zakwaterowanie? Śpimy w hotelu Szara Villa w Opolu, bardzo fajny hotel, tutaj widzicie ze mną pokój. Każdy uczestnik, który zarejestrował się w pakiecie rozszerzonym, otrzyma takie gift paki powitalne, które składają się z worka, kubka, no i harmonogram. Zbieramy. Wejście smoka. Ty! Ja jestem instruktorem. Największe łóżko dla instruktora, tak? Jak pokoik? Bardzo, nam się podoba. Tak jest, bardzo dobrze. Wystrój, wszystko. O to chodzi, na łóżkach czekają pakiety startowe na uczestników. Wyobrażamy sobie, że Mola teraz waży 90 kg, tak? Jest 90-kilową jamonką. No to generalnie ja nie mam tyle siły, żeby ją przepchać tutaj, ona ma za nisko środek ciężkości. Moją jedyną możliwością jest to, że ja jej do siebie nie dopuszczę, tak? O właśnie, tak? Jestem tutaj. Nawet jeśli mamy równą długość, to jeśli ja wchodzę i od razu pójdę z ręką, nogą, to jest szansa, że przeciwnik zacznie się cofać i będę mógł sobie kleić powoli akcję. Wakata? Jak tam widziałem, że ostro cisnąłeś? Mam nadzieję, że tak było. To mocno intensywnie jak na pierwszy trening. No to na pewno niezłe przypomnienie tego, jak się trenuje. Mamy trzy warianty. Albo go wyprzedzamy, albo wchodzimy w tempo, albo po jego akcji wykonujemy kontrakt. Wakata? Puls. Pierwszy dzień obozu i powiem wam, że nigdy nie sądziłem, że organizatorzy obozów mają tyle rzeczy na głowie i tyle rzeczy do zorganizowania. No, jest to bardzo duże wyzwanie, ale pierwszy dzień obozu to również treningi z Markiem Wolnym i Kamilem Mastajem, którzy przekazywali swoją wiedzę, swoje podejście do walki i pewne takie jakby myślenie w trakcie walki, które powinno być uskutecznione. Pierwszy dzień obozu to również pierwsze spotkanie uczestników tego obozu, którzy przyjechali do nas z praktycznie różnych zakątków Polski. Od Koszalina przez Rzeszów aż po Szczytno, więc naprawdę tutaj mamy bardzo ciekawy miks osób, miks zawodników, którzy zdobywają najwyższe tytuły na poszczególnych zawodach, czy to w swoich organizacjach, czy na różnych turniejach międzyorganizacyjnych. Tak było dzisiaj, a jak będzie jutro? Zobaczmy. Chodźcie, pokażę wam, w jakim otoczeniu trenują karatecy na Dokkan Camp. Specjalnie z tej okazji przygotowaliśmy w budynku tutaj taką małą wystawę ciekawych zdjęć i
No i zdjęć z wydarzeń naszych uczestników, naszych instruktorów, którzy prowadzą teraz treningi. Tu na tym zdjęciu na przykład widać moment po zdobyciu Mistrzostwa Europy Open przez Marka Wolnego. Tutaj Szymon Olpiński, test Tamashiwari. Świetna walka z Genki Kamejem na Iko Nakamura Polish Open. Naprawdę było tam bardzo dużo emocji. A tutaj jest jedno wyjątkowe zdjęcie. Chodźcie. Jest jedno wyjątkowe zdjęcie, które prawdopodobnie nie ukazało się wcześniej na naszym fanpage'u, czyli Kamil Mastaj, który przepięknie Uchimura Shigeri w finale Mistrzostw Świata w 2021 roku, który to właśnie wygrał. Też na filmiku możecie zobaczyć świetne kopnięcie nożycowe w wykonaniu Kamila. A teraz zobaczmy, jak wygląda sala. Jesteśmy już po 2 treningach, które prowadził Kamil Mastaj. Kamilu, co chciałeś przekazać uczestnikom? To, co słynie na zawodach, czyli zmyłki, ekwilibrystyka, o której to już wiele dzisiaj było i nie tylko w tym materiale. Także starać się zaskoczyć przeciwnika niekonwencjonalnymi technikami, czyli starając się gdzieś go zmylić, uderzyć tam, gdzie się tego najmniej spodziewa. Tak często udało mi się kończyć walki, no i może akurat ktoś z nich też tak po tym obozie będzie walki kończył. Przekrój zawodników jest różny, bo jest od medalistów Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata do osób, które nawet prawdopodobnie startują na zawodach, ale fajnie, że każdy chce trenować i każdy z nas tak jakby pokazuje coś innego. Część rzeczy się łączy, ale każdy ma tam jakieś swoje myczki i tak skupiając to właśnie w całość na obozie, naprawdę każdy może coś dla siebie wyciągnąć. Jakbyś mógł powiedzieć, co jest największą zaletą tego obozu? Wydaje mi się, że wszystko przede wszystkim, bo możemy się spotkać w dużym gronie, tak jak jest to obóz, który tak jakby nie zrzesza konkretnie żadnej organizacji, tylko jest otwarty dla wszystkich organizacji i to jest fajne, bo mamy jedno karate i w tym jednym karate powinniśmy się łączyć ponad podziałami i polityką i tu tak naprawdę wszyscy się możemy spotkać, razem trenować, bo na ogół wszyscy jesteśmy gdzieś tam znajomymi kolegami, ale nie mamy takiej możliwości oprócz zawodów, żeby się gdzieś spotkać, razem powalczyć, a tu możemy razem potrenować, przekazać swoją wiedzę, swoje wskazówki lub to, co chcemy powiedzieć i każdy może coś z tego wyciągnąć. Tak jak Kamil powiedział, są z nami zawodnicy z przeróżnych organizacji, nawet Oyama Karate, więc serdecznie zapraszamy na drugą edycję, ale to wszystko w swoim czasie, bo na razie czeka nas obiad. Dobrze, super. Ruch walki. Okej, ze mną Olaf Szempliński, młody, utytułowany już zawodnik, a jeszcze wiele przed nim. I na pewno tych starć jeszcze w twoim życiu trochę będzie. Powiedz mi, co było dzisiaj i ogólnie na całym obozie takiego ciekawego, co mogłoby ci się przydać w przyszłych startach? Myślę, że najbardziej takie zwarcie w tym klinczu, bo ja często miałem problem z tym, że miałem przeciwnika blisko siebie i często jak był bardzo chaotyczny, to się w tym gubiłem, a chłopaki bardzo dużo pokazali sensejowie, jak sobie poradzić w tej sytuacji. Myślę, że z tego tak najwięcej wyniosę. Co powiesz o tych rzeczach, które chłopaki przekazywali? No myślę, że
na żadnym seminarium takim typowym nie dowiedzielibyśmy się takich rzeczy, no bo jednak to są zawodnicy, którzy startują cały czas w zawodach, mają to doświadczenie z tego, co się dzieje teraz na turniejach, a nie co się działo kiedyś i to było, myślę, takie najbardziej przydatne w tym wszystkim i że to, co oni mówili, to ja wiedziałem, że mają rację, no bo jednak są wszystko na to dowody aktualne. Okej, to powiedz mi jeszcze teraz, jakie plany startowe w tym roku? W tym roku jeszcze nie wiem, na pewno zawody w moim rodzinnym mieście Szczytnie, także zapraszam. No i na pewno będą Mistrzostwa Europy, Limanowa znowu, także mam nadzieję, że będzie pomyślnie. Okej, także trzymamy kciuki za Limanową, za Mistrzostwa Europy i Szczytno, i za turniej w Szczytnie. Co wygrywasz w tym roku? Mistrzostwa Świata, WFKO, Japonia. Petarda. Cel największy w tym roku. Dodatkowo zobaczymy, jak będzie. Jejku, Mistrzostwa Świata, IFK i KWF. No, to są takie dwa nasze główne starty, więc zobaczymy. No. Wszystko po kolei, co się da. Gdzie będziemy mogli Cię zobaczyć? Wiemy już coś? Na razie jeszcze nie za bardzo, albo będzie jakiś turniej wyjazdowy z karate, albo kolejna zawodowa walka w K1, ale zobaczymy, jeszcze nie wiem. Na ten moment ciężko powiedzieć. Rok. Zobaczymy, czy w ogóle będą starty, ale jeżeli już, najszybciej będzie makroregion w Zielonej Górze. I wygrana oczywiście. No ja myślę, należałoby w końcu. Startowe plany jeszcze się tak dokładnie nie zastanawiałem, przygotowywuję się cały czas, ale nie wiem jeszcze na co dokładnie. Ale myślę, że w tym roku po takiej dłuższej przerwie wyjdę na świeżości i będzie dobrze, będzie lepiej niż widzieliście mnie sprzed kontuzji. A określ obóz w 3 słowach. Marek, Kamil, Szymon. Super, git i zajazd. W 3 słowach? Tak. Super, zabawa, kumite. Świetna logistyka. Matiego. Ciekawy. Na pewno do przechwycenia parę rzeczy. Może to nie były 3 słowa, ale do przechwycenia. Wow. Wiedza, fajne techniki. Już były 3. Też musi być to wysoko. Jak nam za nisko on wchodzi, no tutaj musi być wtedy praca barku na dużej dźwigni, no nie ma szans, że to wytrzymamy. Musi być ręka prostopadle do tułowia, nawet warto lekko się skręcić, bo tutaj zobaczcie, jak on teraz będzie wchodził. Tu jest dużo większa praca nasza. A jeśli się trochę skręcimy, właściwie znowu bark jest tutaj zablokowany i nie powinien nam tej ręki przełamać. Lecimy, moi drodzy, walczymy, trening kumite, 30 kumite po 1,5 minuty. Tak jak Marek mi to mówił, to miałem takie, no dobra, okej, nie, damy radę. Ale tak sobie uświadomiłem, że to już jest prawie 1/3 testu 100 kumite. Może kiedyś coś takiego też zorganizujemy, ale na razie zostaniemy przy tych 30 kumite, bo z takimi zawodnikami to nawet te 15 jest bardzo wymagające. Jak tam, Igor, był zajazd? Bardzo dobrze, cieszę się, że przyjechałem. Potrenowałem z najlepszymi tutaj w Polsce. Rozwijam się, inwestuję w siebie i to jest najważniejsze. Do przodu, Lekki umierak, no to prawda, ale fajnie było. Dobrze się bawiłem, bardzo dobrze. Wszyscy Marek i Szymon to taka zabawa, my tutaj umieramy. A nieprawda. Grupa bardzo ładnie się stawiała, pokazała ducha walki, także nie można tak dzielić na mniejszy Mona i na resztę. Wielki szacun do całej ekipy. Bardzo dobrze. Myślałem, że będzie gorzej, a udało się wytrzymać. Ale jest poziom, nie? Oczywiście, tak. Jest naprawdę z kim posparować. Bardzo dużo zawodników na wysokim poziomie.
Chciałbym, żeby przekazać, żeby korzystali z takich wydarzeń jak najwięcej, żeby uczyli się od tych najlepszych, no bo jednak skoro są najlepsi, są zapraszani, to coś są w stanie pokazać, tak? To jest dowód, że na pewno jeśli im to wychodzi na zawodach, to oni też mogą wyszkolić z tych elementów inne osoby. No i jeszcze przypomnę tutaj to, co mówiłem już kilkukrotnie na tym obozie, że te techniki frontalne właśnie, już tak stricte technicznie pod walkę, to jest jednak takie coś, co musi być wykonywane, a ludzie o tym zapominają bardzo często. Ten low kick jest tutaj nadmiernie, moim zdaniem, wykonywany, a to mało wnosi. Więc właśnie zyskiwanie dystansu, zyskiwanie terenu, wyrzucanie za matę to jest taka podstawa, która powinna być szczególnie na końcach walki najczęściej brana pod uwagę przez zawodników. Okej. Podczas obozu całego mieliśmy okazję trenować na tarczach Kokoro. Co możesz o nich powiedzieć? Jak twoje odczucia po tych treningach? Te same tarcze mamy u nas w klubie. Mamy ich naprawdę dużo, kilkadziesiąt i stosujemy je od paru, no myślę, że rok, dwa, już długi czas i się sprawdzają. Najfajniejsze dla mnie jest to, że one są przydatne i przy kopnięciach wysokich na głowę, gdzie ta stopa jest bardziej narażona na jakieś kontuzje. No i przy tych tarczach takich twardszych ta stopa jednak boli. A tutaj możemy jednocześnie uderzać na głowę i uderzać ciosy bardzo mocne na korpus. I dalej tych ciosów nie będziemy jakoś odczuwali, bo ta tarcza też fajnie tłumi siłę ciosu, tak? A nie o to nam chodzi, żeby przez tarczę partner, który nam trzyma, jego bolało, tylko no to robimy w oddzielnych jednostkach, kiedy się obijamy, tak? A przez tarczę to ma ćwiczyć ta osoba, która uderza. Także pamiętajcie, jeśli chcecie ćwiczyć na sprzęcie, na którym ćwiczą najlepsi zawodnicy na Tokon Camp, to wpadajcie na stronę Kokoro Store EU i tam możecie kupić właśnie tarczę marki Kokoro. Marek Wolny, instruktorem na Tokon Camp. Marku, co chciałeś przekazać uczestnikom obozu? Ja ze swojej strony starałem się pokazać jakby małe urywki tego, jak sam trenuję, co robimy u nas w dojo, przekazać parę swoich przemyśleń, nie narzucać nic, raczej zainspirować. Może ktoś z tego skorzysta i wplecie to do swojego treningu. Jak myślisz, co jest największą zaletą tego obozu? Największą zaletą tego obozu jest to, że przyjechali tylko ci, którzy naprawdę chcieli coś poćwiczyć. Nikt tutaj nie jest jakoś zobligowany do udziału. Nie wiąże tego obozu z żadnym egzaminem czy czym podobnym, także przyjechali tylko ci, którzy chcieli naprawdę się czegoś nauczyć i poćwiczyć. Ja tak od siebie może jeszcze dodam, że bardzo dużym atutem i też dziękuję z mojej strony wam, że zgodziliście się też brać udział w tych treningach, bo Marek, Kamil i Szymon nie tylko pokazywali jakieś swoje triki, ale ćwiczyli również z uczestnikami obozu, więc myślę, że to też jest duży plus. Jaką dałbyś radę, Marku, dla wszystkich, nie tylko uczestników, ale może osób, które w tym roku czekają jakieś poważne starty? Dbajcie o siebie, dobrze planujcie te starty i jeżeli się za coś zabieracie, róbcie to na 100%.